Dzień dobry ponownie. Wiem, że mieliśmy inne plany na dzisiaj, ale jeszcze zróbmy kilka zadań bardzo ważnych. Więc temat lekcji, pole magnetyczne, rozwiązywanie zadań i zaczniemy od zadania z 3 gwiazdkami z tego naszego zbioru, a więc o najwyższym stopniu trudności. Ale wiele rzeczy w tym zadaniu będzie nam znanych z lekcji poprzednich. Więc zadanie 11.2.8, strona 83, ze zbioru nowej ery dla klas po gimnazjum. Program oczywiście rozszerzony, tak? No to muszę pokazać to zadanie. No ten rysunek myślę, że już znajomo wygląda, tak? No to jest to zadanie. To powiększę. Na rysunku przedstawiony jest schemat budowy spektrografu masowego urządzenia do pomiaru masy naładowanych cząsteczek. Jony dwóch izotopów tlenu o liczbie masowej 16 i 18 pojedynczo zjonizowane, to znaczy, że pozbawione jednego elektronu, czyli ładunek tych jonów to jest ładunek dodatni, elementarny, są przyspieszane między elektrodami S1 i S2, a następnie poruszają się ruchem jednostajnym, prostoliniowym ze stałą prędkością V równa się 10 do 5 metra na sekundę w tak zwanym selektorze prędkości, aż dotąd do otworu S3. Po przejściu przez otwór wpadają w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B' równa się 0,23 Tesla. I pytanie jest: oblicz wartość indukcji pola magnetycznego B w selektorze prędkości, jeżeli natężenie pola elektrycznego, którego wektor jest prostopadły do wektora indukcji B, jest równe 100 V na metr, czyli to natężenie, wartość natężenia to jest 100 V na metr. Iloraz mas izotopów wynosi ta masa tego izotopu o liczbie masowej 18 do masy izotopu o liczbie masowej 16, to jest 18 do 16. My oznaczymy ten stosunek literką K. Oni używają tych liczb za wcześnie, według mnie, bo też raczej poprawnie, jak się rozwiązuje zadanie, to wartość liczbowe się wstawia dopiero na końcu, ale to później się okaże jeszcze. Oblicz masy obu izotopów, jeżeli padają one na detektor w odległości x równa się 18,05 mm od siebie. No i ten rysunek jeszcze. Tu mamy tu są rozpędzane między szczeliną S1 S2 są rozpędzane w polu elektrycznym te nasze jony, wpadają w tą przestrzeń, to jest ten selektor prędkości i tu wytwarzane są, jak mówiliśmy już wcześniej, skrzyżowane pola magnetyczne i elektryczne, indukcja, jednorodne pole magnetyczne i jednorodne pole elektryczne. No to jednorodne pole magnetyczne wytwarzamy w zwojnicy, więc wewnątrz zwojnicy to pole będzie wytwarzane i indukcja tego pola jest tutaj kółka z kropką, znaczy, że wektor indukcji wychodzi z prostopady z tej kartki. I jednocześnie pole elektryczne jest wytwarzane o wektorze natężenia duże E prostopadłym do wektora indukcji, czyli w tym przypadku waszą prawą stronę, czy w naszą prawą stronę, tak? Wektor natężenia. I wektor natężenia jest prostopadły do wektora indukcji, który jest oznaczony kółeczkiem z kropką. I potem znaczy przez ten selektor prędkości te jony, które przejdą, no właśnie te jony, które przejdą przez tą szczelinę, właśnie one muszą się poruszać ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bo inaczej po prostu by tu nie dotarły. O tym jeszcze powiemy. Więc poruszają się ruchem jednostajnym, prostoliniowym i wpadają tu, w tym miejscu, w kolejne pole magnetyczne jednorodne o indukcji B', i ponieważ tu już nie ma pole magnetyczne o indukcji B', nie wiem, czy tam czasem nie powiedziałem elektryczne, B', o indukcji schematycznej tak samo jak tu wewnątrz, znaczy do góry, czy wektor indukcji wychodzi tu z kartki, tak?
Ponieważ tu nie ma już pola elektrycznego, no to skoro tylko siła magnetyczna działa, ona jest zawsze prostopadła do prędkości. Tu wartość prędkości i ona nie zmienia wartości prędkości, ponieważ ładunek cząstki się nie zmienia, wartość prędkości się nie zmienia, wartość wektora indukcji się nie zmienia, dlatego ta siła magnetyczna też nie zmienia swojej wartości, jest prostopadła do prędkości, nie może ona zmienić wartości prędkości tej cząstki. To w takim razie ta cząstka porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, bo pamiętamy, że warunkiem takiego ruchu jest działanie na ciało stałej co do wartości siły prostopadłej do prędkości. I właśnie ta siła magnetyczna spełnia ten warunek. No i teraz te jedne jony poruszają się po okręgu o większym promieniu, a drugie jony po okręgu o mniejszym promieniu. Które z tych jonów, a to zależy od masy. I my wykażemy, jony którego izotopu tlenu poruszają się po okręgu o większym promieniu, a które o mniejszym promieniu. I ja nie będę rysował tego rysunku, bo to zmienię, ale dokładnie to jest ta sama sytuacja będzie, bo chciałbym, żeby nasz rysunek był podobny do tego, co już było w zadaniu o spektrometrze masowym, które już było wcześniej, żebyśmy mogli skorzystać z tamtego zadania. Ale to jest właściwie ten rysunek, tylko odwrócony o 180 stopni tak naprawdę. Czyli ten rysunek odwrócimy o 180 stopni i wtedy dokonamy analizy, żeby można było korzystać z tego, co już wcześniej robiliśmy. No to jeszcze raz te wszystkie dane. No dobrze. I tu mamy już to zadanie. Więc zmienimy trochę ten rysunek, więc dane wypisujemy, no to można tam zobaczyć jeszcze raz w treści i my ten stosunek masy tego izotopu tlenu o liczbie masowej 18 i o liczbie masowej 16 zapiszemy jako K. I dopiero wstawimy to, będziemy używać tego K, dopiero gdy już będziemy mieć wartości liczbowe, będziemy obliczać, to dopiero wtedy wstawimy 18, 16. Oni tam za wcześnie to wstawiają. Zwykle później, jak pójdziecie gdzieś tam na studia, to do samego końca utrzymuje się w formie literek ten wzór końcowy i dopiero później wstawiamy wartości. No i wypisujemy dane, więc prędkość 10 do 5 metra na sekundę. No właśnie, ładunek tego jonu, skoro tam jest pojedynczo zjonizowany, czyli ten atom tlenu jest pozbawiony jednego elektronu, czyli ma ładunek dodatni równy ładunkowi elementarnemu, czyli a ładunek elementarny to jest około 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. Mogłoby znaczyć to małe e również w tym miejscu, ale to nie ma znaczenia. Indukcja tu na zewnątrz, już jak przejdzie przez tą drugą szyję to na zewnątrz indukcja to jest B', znamy ją z 23 Tesla. Natężenie pola elektrycznego tu w tym selektorze prędkości to jest 100 V na metr. Stosunek tych mas oznaczamy jako K, 18/16 i X, no czym jest to X? To jest odległość tych miejsc, w które trafiają jony jednego i drugiego izotopu, to jest X. I zobaczmy, że to X to jest różnica między tą odległością odtąd dotąd, a to jest średnica tego większego okręgu, minus odległość odtąd dotąd, to jest średnica tego okręgu o mniejszym promieniu. Tu są promienie. Ja już zaznaczyłem, że ten większy promień dotyczy ruchu tego izotopu o większej masie, ale to dopiero pokaże się za chwileczkę, z analizy jakiejś tam. Ja już to wiem, bo już tą analizę przeprowadziłem, ale wy jeszcze tego nie wiecie, więc na razie mamy tu dwa promienie, jeszcze nie wiemy, który dotyczy których jonów. Czy tych cięższych, czy o większej masie, czy tych o mniejszej masie. No i tu jest ten selektor prędkości. Chcemy, żeby właśnie już mówiliśmy to przy tym zadaniu wcześniejszym, zresztą wrócę zaraz do tego zadania, które my już podobno rozwiązywaliśmy o spektrometrze trzymasowym
chcemy wiedzieć, jaką prędkość mają te jony, które przejdą przez tą szczelinę, a my ich nie widzimy. Więc wytwarzając pole magnetyczne i pole elektryczne tu w selektorze prędkości, my będziemy wiedzieli, jeżeli znamy indukcję tego pola i natężenie indukcję pola magnetycznego i natężenie pola elektrycznego, to przy tak dobranych zwrotach tych wektorów te siły magnetyczne i elektryczne będą do siebie przeciwne, działające na te jony poruszające się, i on tu dodatnie jest naładowany, bo jest pozbawiony jednego elektronu, to tylko te jony przejdą przez obie szczeliny, będą się poruszały prostoliniowo ruchem jednostajnym, dla których te dwie siły się równoważą. Wszystkie inne jony, dla których te dwie siły mają różne wartości, są odchylone albo w prawo, albo w lewo. I właśnie my z warunku równowagi tych dwóch sił możemy obliczyć wtedy tą prędkość. Znaczy, gdybyśmy nie znali tej prędkości, to byśmy z warunku równowagi tych dwóch sił, znając indukcję i natężenie pola elektrycznego, indukcję pola magnetycznego i natężenie pola elektrycznego, obliczylibyśmy tą prędkość jonów, które przejdą tu prostoliniowo ruchem jednostajnym, czyli które nie zostaną odchylone w jedną lub drugą stronę. Ale w tym zadaniu akurat oni nam podali tą prędkość, więc nie musimy ją obliczać. I właśnie znając tą prędkość i znając wartość natężenia pola elektrycznego, my właśnie obliczymy wartość indukcji, ale z tego samego wzoru, z którego obliczaliśmy tą prędkość. No i potem ta cząstka wpada w to jednorodne pole magnetyczne, też o indukcji tak samo skierowane, ale już inna wartość jest, ponieważ już nie ma siły, już ta siła magnetyczna działa w tym samym kierunku jak wcześniej, no bo taki sam jest kierunek prędkości i zwrot, taki sam jest kierunek i zwrot wektora indukcji, więc ta siła magnetyczna tu i tu jest tak samo skierowana i ona powoduje, jest prostopadła do prędkości, no taka jest cecha tej siły magnetycznej i ona tylko zakrzywia tor, i te cząstki poruszają się po okręgu w tym jednorodnym polu magnetycznym i w zależności od mas tych cząstek jedna trafi dalej w ten ekran, to jest ten ekran, a to druga tu bliżej. No i właśnie wrócę na moment do tego zadania, które już robiliśmy wcześniej, żeby ktoś w razie czego mógł wrócić też i przyswoić sobie pewne cechy. To była lekcja ruch cząstki naładowanej. Znaczy temat tej lekcji to był ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym i to było zadanie nie czwarte, tylko czwarte. To było zadanie czwarte i proszę zobaczyć, tu zadanie czwarte, spektrometr masowy. Zobaczcie ten sam rysunek i wszystko co dalsza ta analiza, porównanie siły w tym selektorze prędkości, porównanie siły magnetycznej i siły elektrycznej. No właśnie, może ja tak powoli pokażę dla tych, którzy nie będą leniwi. Więc jeszcze raz rysunek na razie, tak. Teraz szybciutko, żeby każdy mógł sobie dobrze i dobrze, no to będziecie mogli sobie to zobaczyć, a jeżeli ktoś jest z innej szkoły, nawet z tej samej szkoły naszej, to pamiętajcie, że już teraz te lekcje są zebrane w playlisty i można, wchodząc na dowolny film nagrany przeze mnie, kliknąć na nazwę kanału pod filmem Tennis Sport i tam odszukać playlisty, kliknąć na playlistę, tam będzie pole magnetyczne i od razu Wam się wyświetlą znaczy pełne nazwy tych lekcji, pełne tematy lekcji i tam będzie lekcja właśnie ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym. To jest czwarte zadanie. Tak? Więc jak ktoś chciałby dokładnie sobie to przyswoić jeszcze raz, to wraca do tego zadania. No i tu widzimy, że
Przejdźmy też do naszego zadania tu. Więc tu widzimy, że zadania to są te niby z 3 gwiazdkami, ale to jest zadanie takie typowo naturalne właściwie, że zadania te naturalne były te najtrudniejsze. To są te schematy, które już wcześniej ćwiczyliśmy, ale coś jest tam zawsze dodane, więc jak ktoś się zatrzyma tylko na tych nawet dość trudnych schematach, ale tych schematach podstawowych, to ciągle będzie o ten jeden krok do tyłu względem tych umiejętności, które powinniście nabyć, więc trzeba i może być to duże nieszczęście, że potem ten uczeń szybko później już po fakcie szybko zrozumie rozwiązanie, ale nie rozwiąże tego na lekcji, więc trzeba ten jeden krok zawsze zrobić dodatkowy. Zawsze te zadania trudniejsze są, gdzie coś tam jest jeszcze dodane. No właśnie tu przykład, że mamy dwie cząstki, jedna uderza bliżej, druga dalej, tak? No i teraz zaczynamy. Pierwsza część zadania to jest obliczenie indukcji tego pola magnetycznego wewnątrz tego selektora prędkości. No tak jak mówiłem, więc porównujemy że tylko przechodzą te cząstki przez obie szczeliny, czyli tylko te cząstki które poruszają się prostoliniowo ruchem jednostajnym. Więc warunkiem tego ruchu jest równowaga działających sił, jeżeli już działają jakieś, więc musimy porównać siłę magnetyczną, siłę elektryczną, wzór na siłę magnetyczną, kąt między V i B jest 90 stopni, sinus 90 to jest 1, więc znika nam ten sinus, zamienia się w jedynkę oczywiście, nie znika, to nie jest 0. A siła elektryczna to jest ładunek razy wartość natężenia, bo natężenie to jest siła elektryczna przez ładunek, więc z tego natężenie to będzie, natężenie to jest siła elektryczna przez ładunek, no to siła elektryczna to jest ładunek razy natężenie. Ładunek ulega skróceniu i z tego akurat wcześniej obliczaliśmy prędkość, a teraz już znamy tą prędkość i znamy natężenie, no to obliczamy indukcję B. Wstawiamy wartości, wychodzi 10 do minus 3 Tesli. No to dyskusja jednostek jeszcze, bo tu mamy tak volt na metr i przez metr na sekundę, no to mamy przepisane volt na metr przez metr na sekundę, dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, więc to jest znaczy volt razy sekunda przez metr do kwadratu. Teraz tu zatrzymałem się i teraz próbuję rozpisać Teslę i Teslę doprowadzić do tej postaci. Więc Tesla to jest newton przez coulomb razy metr na sekundę, potem pomnożyłem, chciałem mieć tu joula, bo joule przez coulomb to jest volt, a tu mam volt, więc pomnożę ten newton przez metr, żeby mieć joula, bo newton razy metr to jest joule, ale muszę pomnożyć również mianownik przez metr wtedy, tak? Mnożę, żeby to jest przez jedynkę pomnożyłem, zapisaną metr na metr. Tu mamy wtedy joule, a ten metr dołączam do metra, to będzie metr kwadrat. No i joule przez coulomb, więc mam tu właściwie ten coulomb pod joula napisać w liczniku, a joule przez coulomb to jest volt. Volt, ta sekunda przychodzi do licznika, no i metr kwadrat. My widzimy, że to i to jest to samo, czyli to, co tu mamy, to jest po prostu Tesla, więc rzeczywiście to jest Tesla. No i druga część zadania teraz. Pierwsza część to właśnie dowiemy się, który z tych promieni jest większy, czy dla tej cząstki o większej masie, czy dla tego jonu o większej masie, czy dla jonu o mniejszej masie. No to wyprowadźmy wzór na promień okręgu cząstki naładowanej poruszającej się w jednorodnym polu magnetycznym. Więc na razie bez indeksów. Więc mamy tak, więc porównujemy tak jak wcześniej, a tu idziemy, to z indeksami jednak, no bo tu oznaczyliśmy tą siłę siłę Fm, to jest Fm siła magnetyczna, Fm siła magnetyczna, ale tu jest prim, ponieważ jest B prim, więc jakoś trzeba tak oznaczyć, żeby łatwo było rozpoznać, o co nam tu chodzi i do czego to dotyczy. B prim, no to będzie F prim. Jakby było B2, to byłoby F2, FM2 na przykład, tak jak wcześniej robiłem. A tu jest FB', musimy się dostosować do ich oznaczeń, to żeby było jakaś tak zgodność oznaczeń, będzie FM z primem. Więc porównujemy, że właśnie ta siła magnetyczna pełni rolę siły dośrodkowej, no to więc siła magnetyczna, ta Fm równa się sile dośrodkowej, to jest ta sama siła inaczej zapisana, a nie, że dwie siły działają. Już wzór na siłę magnetyczną, no to podobnie jak tu ten sinus uległby redukcji, był do jedynki, więc już od razu piszę ten wzór Q razy V razy B, tylko inne B będzie razy wzór na siłę magnetyczną, równa się sile dośrodkowej, przepraszam, czy mv kwadrat przez r i z tego obliczamy promień okręgu.
to będzie masa, tu V się częściowo skróci, będzie M razy V przez Q razy wartość indukcji właśnie pola. I teraz zobaczmy, napiszmy ten wzór dla tego jonu cięższego, czy o liczbie masowej 18, będzie M18, prędkość obu cząstek jest taka sama, ładunek jest taki sam, bo jest ładunek elementarny dodatni, bo jest pozbawiony jonacji jednego elektronu i indukcja jest ta sama, tak? Więc jedyna w tym wzorze na promień, i podobnie ten promień dla tego drugiego izotopu, różnica tylko jest w masie. Widzimy, że im większa masa, tym większy promień. Czyli promień do tej masy jest wprost proporcjonalny. Tak samo to, więc masa tego jonu o liczbie masowej 18 jest większa niż masa jonu o liczbie masowej 16 i z tego wynika, że promień tego jonu dla jonu cięższego jest większy niż promień dla tego jonu lżejszego, znaczy o mniejszej masie, no, tak w tym sensie to mówimy. No i teraz to nasze x to jest różnica średnic tych okręgów, czyli bo odtąd dotąd to jest średnica, czyli 2R18, a odtąd dotąd to jest średnica tego okręgu, po którym się ten jon liczby masowej 16 porusza, czy to jest 2 razy R16, czyli nasze x to jest różnica średnic, więc 2 promienie dla tego cięższego jonu i minus 2 promienie okręgu, po którym się porusza ten lżejszy jon. I z tego obliczymy sobie, przez 2 podzielimy obie strony równania, otrzymamy, że różnica tych promieni to jest x przez 2. No i teraz w miejsce tych promieni wstawiamy teraz te wielkości. Wstawiamy. No to możemy, już wspólmianownik jest, można wyłączyć z licznika, wtedy w liczniku będzie różnica takich wyrażeń, wyłączymy prędkość przed nawias, czy za nawias niech będzie. O. Nawet chyba tu pokażę, że to ma ciągłość jakaś. O. Czyli wspólny mianownik już był, tak? Wyłączamy z licznika to V za nawias. W nawiasie mamy różnicę mas tych jonów. No i właśnie my oznaczyliśmy ten stosunek tych dwóch mas M18 przez M16 jako K i będziemy się tym K posługiwać. Dopiero do końcowego wzoru wstawimy w miejsce K wartość liczbową, czyli to 18 przez 16. I teraz co? Mamy równanie, właściwie 2 równania mamy. Jedno równanie i drugie równanie. I każą nam obliczyć masę tego jonu i masę tego jonu. No to 2 równania, 2 niewiadome. No to właściwie, jeżeli chodzi o fizykę, to już się wszystko skończyło. Wystarczy metodą podstawiania pozbyć się jednej niewiadomej, obliczyć drugą i potem wrócić do tej pierwszej. Więc w takim razie tu łatwiej nam jest to M18, więc obliczamy z tego prostszego równania M18. To będzie K razy M16. Wstawiamy M18 tu. Już będziemy mieć równanie z jedną niewiadomą, ale 2 razy występuje. Wyłączamy tą niewiadomą przed nawias. Wyłączyłem. W nawiasie będzie to nasze K minus 1 i przekształcamy wzór, obliczamy M16. No to przekształcamy Q razy B' do licznika przechodzi, to K minus 1 razy V do mianownika dochodzi, dwójka jak była, tak jest. Wstawiam wartości liczbowe. Jak wstawicie, wychodzi tam 26,57 razy 10 do minus 27 kg. No i teraz jak obliczyć tą masę. Aha, no to jeszcze, żeby ułatwić sobie obliczenia, to już tu wcześniej to K-1 obliczyłem. To jest K-1, to jest 18/16 minus 1, wspólnie nawet jest 16, to będzie 2 przez 16, czyli 1 przez 8. I tu właściwie wstawiam 1, zamiast K minus 1, 1/8. Czasami tak to ułatwia, jak coś się wcześniej obliczy. No i teraz oczywiście ta masa M18, no to tu mamy, to jest K razy M16, no to jest K razy M16. No wstawimy to K do tego wzoru, żeby mieć ten wzór na wielkość tą poszukiwaną, wyrażoną przez literki początkowe, tylko te, które są w danych. Więc stawiamy, tak, tu tylko K się pojawia w tym wzorze w liczniku, ale oczywiście nie będziemy wstawiać wartości liczbowych tu wszędzie, bo my tą wartość już znamy. To będzie K razy ta wartość obliczona, czyli K to jest 18/16 razy ta wartość, tak? Ale wzór przynajmniej podaliśmy przez te symbole początkowe z danych początkowych. I jak się pomnoży, to otrzymamy
około 29,89, a z 10 do minus 27 kg. Dyskusja jednostek, gdzie metr razy coulomb razy Tesla przez metr na sekundę. No to metr razy coulomb razy Tesla przez metr na sekundę. No ja tu piszę, że kilogram, no bo to masa powinna w kilogramach się wyrazić, a teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. No to metr razy coulomb nie zmieniam, tylko Tesla rozpisuję jako newton przez coulomb razy metr na sekundę. Coulomby się skracają. Ten metr tu dopiszę do licznika, do tego newtona. No, metr jest metr przez 1, czyli to obok newtona może być. A jak dzielimy przez metr na sekundę, to jest mnożymy przez odwrotność, czy razy 1 przez metr na sekundę. Czyli w mianowniku jest jeszcze raz metr na sekundę, będzie metr kwadrat przez sekundę kwadrat. No i teraz mamy, co to jeszcze zrobię? Aha, ten metr się skraca z metrem, czyli jest kwadrat z metrem. Zostało nam tylko newton, sekunda kwadrat przychodzi do licznika, to dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, więc sekunda kwadrat do licznika dochodzi, metr się skraca z kwadratem, więc będzie newton, sekunda kwadrat przez metr, no i rozpisujemy newton kilogram, jednostka masy, czy kilogram, raz jednostka przyspieszenia metr na sekundę do kwadratu, raz jeszcze sekunda kwadrat i przez metr skracają się metry, skracają sekundy kwadrat, zostaje kilogram. I zadanie po pierwsze jest rozwiązane. Nie jest łatwe, ale to prawie że na pamięć trzeba znać. To ze zrozumieniem na pamięć, bo coś takiego już tam gdzieś pojawiało. Już to nie pierwszy raz się z tym spotkałem. I jeszcze jedno zadanie zrobimy, które właściwie już mogło być na tej lekcji o indukcji elektromagnetycznej, ale tam ta lekcja byłaby się przedłużyła, więc akurat tu dołączę do tej lekcji, bo byłaby ta za krótka. I prostoliniowy przewodnik o długości L równa się 5 cm obraca się z częstotliwością F równa się 3 Hz wokół osi pionowej w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B równa się 0,2 Tesli. Oblicz wartość napięcia indukowanego między końcami przewodnika. I jeszcze jest pytanie, który koniec przewodnika będzie miał większy potencjał. Jakie jest napięcie? To jest różnica potencjałów, więc któryś potencjał musi być większy, a któryś mniejszy. I dane. I zaraz będzie tu rysunek. Długość przewodnika to jest 5 cm, czyli 500 metra. Częstotliwość 3 Hz, indukcja 0,2 Tesli. No i jaka jest idea rozwiązania? Tak jak mówiłem, że to zadanie mogło być przy tych zadaniach ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Po tym właśnie, jak ten wzór wypowiedzieliśmy, siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej to jest, tam było minus delta phi b przez delta t. A tu w zadaniach bierzemy wartość bezwzględną. Ten minus tu nie ma żadnego znaczenia. Jak mówiłem wcześniej, ten minus tam się pojawił tylko dlatego, że wybraliśmy zwrot wektora powierzchni, który jest zawsze prostopadły do powierzchni, w ten sposób, żeby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. I tylko z tego ten minus tam wynika, a tam czasami się interpretuje, że to chodzi o przeszkadzanie, ale wcale nie, akurat to przeszkadzanie z czegoś innego wynika. No w takim razie nasz plan działania jest taki, że to napięcie, właśnie to jest ten nasz pręt, on się obraca w tej płaszczyźnie kartki wokół tego, tu jest oś obrotu i on się obraca, tak, ten pręt, i ten pole magnetyczne, indukcja tego pola jest skierowana prostopadle do kartki, tak, przyjmijmy taki zwrot indukcji. I jest to pole jednorodne i teraz ten pręt jak gdyby zakreśla pewne pole, czyli przebija, przez to pole zakreślone przez ten pręt przechodzi coraz więcej linii pola. Czyli w czasie zwiększa się strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez to pole zakreślone przez ten obracający się pręt. No i my właśnie próbujemy wykorzystać ten wzór, że to napięcie, właśnie bo jak
w związku ze zmianą strumienia indukcji magnetycznej w przewodniku pojawi się siła elektromotoryczna. Jeżeli ten przewodnik jest zamknięty, to dzięki tej sile elektromotorycznej zacznie płynąć prąd, bo pojawienie się siły elektromotorycznej w przewodniku to jest tak, jakby w tym przewodniku pojawiło się źródło napięcia. Ale jeżeli teraz ten przewodnik, końce tego przewodnika nie są połączone ze sobą na zewnątrz, no to powstaje tam siła elektromotoryczna, ale nie płynie prąd i ta siła elektromotoryczna objawia się wystąpieniem różnicy potencjałów na końcu przewodnika. Ale oblicza się tą siłę elektromotoryczną w ten sam sposób, jakby ten obwód był zamknięty, czyli tak jakby ten punkt był połączony z tym punktem. Na przykład tu gdzieś tam wysoko. Dalej już to wykazałem wcześniej. W przypadku tej poprzeczki przesuwającej się wzdłuż w jednorodnym polu magnetycznym, wzdłuż metalowych szyn i okazało się, że czy te szyny tam są, czy tych szyn tam nie ma, to w tej poprzeczce pojawia się siła elektromotoryczna i tak samo jest obliczana, jakby te szyny były, jakby ten obwód był zamknięty. Wystarczy obliczyć zmianę strumienia przechodzącego przez powierzchnię zakreśloną przez ten poruszający się przewodnik, czy u nas to będzie ta powierzchnia tego wycinka koła, tak, i podzielić przez czas, którym ta powierzchnia została, trzeba podzielić zmianę strumienia, albo strumień, który przechodzi przez powierzchnię zakreśloną przez strumień indukcji magnetycznej oczywiście, przechodzący przez powierzchnię zakreśloną przez ten przewodnik i podzielić przez czas, którym to nastąpiło. No to plan mamy. Najpierw musimy uczyć to delta phi b, czy zmianę strumienia, czy strumień przechodzący przez tą zakreśloną powierzchnię i podzielić przez czas. I tu jest, może powinienem jakoś to inaczej oznaczyć, bo najczęściej się kąt oznacza albo zmianę kąta, albo kąt symbolem phi, małe phi, więc uwaga. A tu phi, duże phi, to jest strumień indukcji magnetycznej, więc tam, gdzie jest to duże phi z B, to jest strumień indukcji, ale tam, gdzie jest to phi bez żadnego indeksu, to jest ta zmiana kąta, bo phi to będzie kąt, a tu zaznacza jako zmianę kąta. Czyli to jest małe phi, a to jest duże phi. Tak? Więc proszę nie mylić jednego phi z drugim. To phi bez symbolu indeksu B to jest kąt, a to duże phi z indeksem B to jest strumień indukcji magnetycznej. No więc strumień i też była lekcja, gdzie uczyliśmy się obliczać zmianę strumienia w szczególnych przypadkach. Więc w zależności od tego, czy indukcja się zmieniała, wartość indukcji się zmieniała, czy wartość powierzchni się zmieniała. Tu indukcja się nie zmienia, więc gdybyśmy i co więcej, ta indukcja tworzy z wektorem powierzchni, który jest prostopadły do powierzchni, kąt 0 stopni. We wzorze na strumień występuje, to jest będzie wartość indukcji razy wartość wektora powierzchni razy kosinus kąta między nimi. Kosinus, wektory tworzą kąt 0 stopni, kosinus 0 to jest 1, więc wystarczy pomnożyć we wzorze na strumień b razy s, wartość b razy wartość s. Jak odejmiemy strumień początkowy od strumienia końcowego, w tym przypadku to będzie to b się nie zmienia, b będziemy mogli wyłączyć przed nawias i wtedy wychodzi b razy delta s. Ale to już odsyłam również do lekcji tej, gdzie obliczaliśmy, to jest tuż znaczy jak była lekcja o strumieniu indukcji magnetycznej, nawet chyba w temacie był strumień indukcji magnetycznej i tam na końcu lekcji uczyliśmy się obliczać zmianę strumienia w różnych tych szczególnych przypadkach, gdy albo to pole się nie zmienia, albo indukcja się nie zmienia, gdy kąt między nimi jest 0 stopni, albo ten kąt nie jest 0 stopni. Więc w tym przypadku zmiana strumienia to będzie b razy ta powierzchnia zakreślona, czy b razy delta s. No i teraz pytanie, jak tą powierzchnię uzależnić od prędkości kątowej i od częstotliwości, i od promienia też. No to jest pewna część powierzchni koła. Jaka część? No to trzeba podzielić właśnie to jeszcze raz. Więc to jest
jaka część to jest powierzchni koła? To trzeba podzielić, pomnożyć powierzchnię całego koła. Inaczej, no jak pytanie jest jaka to jest część powierzchni koła, to trzeba podzielić ten kąt delta phi przez kąt pełny, czyli przez 2pi, bo musimy w radianach wyrażać. Więc jak podzielimy ten kąt delta phi przez 2pi radianów, to dowiemy się, jaką część kąta pełnego stanowi kąt delta phi. I taką samą część pola koła stanowi ten wycinek koła, czyli, zaraz to się wyjaśni, czyli to delta S, czyli pole tego wycinka koła, to będzie pole koła, czy pi r kwadrat, pomnożone przez liczbę wskazującą, jaką część ten wycinek stanowi pola całego koła. Czyli on stanowi jaką część? To jest stosunek tego kąta do kąta pełnego, czyli do 2pi. Czyli jak podzielę to delta phi, to jest ten kąt, przez kąt pełny, czyli 2pi radianów. Nie piszę tego radiana, teraz powiem dlaczego. Ale ten radian tu jest tak naprawdę. To mówi nam, jaką częścią pola tego koła stanowi ten wycinek tego koła. No i teraz jeszcze wyraźmy ten kąt przez prędkość kątową. Prędkość kątowa to jest zmiana kąta przez czas. Tego zmiana kąta to jest prędkość kątowa razy czas. No i jeszcze, bo tu jest częstotliwość podana, a nie jest podana prędkość kątowa, bo czasami jest jedno jak i drugie, więc tu nauczmy się jedno wyrażać przez drugie. Więc prędkość kątowa to jest kąt pełny przez okres. Kąt pełny to jest 2pi radianów. Tego radianu tu właśnie nie piszemy, dlatego też tu nie będziemy pisali. 2pi radianów przez okres. To jest inaczej 2pi razy dzielić przez t, to jest razy odwrotność t, a 1 przez t to jest częstotliwość, to jest 2pi f. No później dopiero na samym końcu wstawimy to 2pi f zamiast omegi, czy zamiast prędkości kątowej. No i teraz obliczmy, wstawmy w miejsce zmianę kąta wyrażoną przez prędkość kątową, czyli omega razy delta t. Więc do tego wzoru w miejsce delta phi wstawiamy omega razy t. No tu wstawiliśmy. I pi się skraca, dwójka w mianowniku będzie na jedna kreska r kwadrat omega razy delta t. No i teraz obliczyliśmy już zmianę tej powierzchni, a teraz zmianę strumienia, bo tu zmiana strumienia jest potrzebna, więc teraz tu trzeba wstawić w to miejsce ten wzór na zmianę powierzchni, czyli to wstawić trzeba teraz tu. No tylko b się pojawia przed całością. No to powtarzam ten wzór i w miejsce delta S wstawiamy to. Wstawiłem b do licznika i już właściwie prawie że mam ten wzór, bo teraz wstawiamy tą zmianę strumienia do wzoru na to napięcie, czyli na bezwzględnowatość siły elektromotorycznej, indukcji elektromagnetycznej. Czyli do tego wzoru wstawiamy. Wzór przepisuję chyba, tak, przepisałem. No to jeszcze tu niech będzie wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna przez delta i stawiamy teraz wzór na to tu. No, czyli do mianownika będzie delta t, właśnie skraca się delta t. Mamy już wzór ten, co trzeba, ale i często jest właśnie ta prędkość kątowa jest podawana, a czasami częstotliwość, więc my mamy i wyrażone poprzez prędkość kątową. I jak teraz w miejsce omegi wstawimy 2pi f, wstawiamy tu, no to dwójka się skróci i zostanie wzór w tej formie. Wstawiam wartości liczbowe i wyjdzie Wam 4,7 razy 10 do minus trzeciej volta, czyli 4,7 mV. Proszę tu przeprowadzić dyskusję jednostek. Nie będzie trudna. Szczególnie po tym, co robiliśmy już dzisiaj wcześniej. Tak? Więc jeszcze dyskusja jednostek, ale ja już jej tu nie zmieściłem. Więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.